Kiedy w 2001 roku ówczesny amerykański prezydent George Bush zajrzał Władimirowi Putinowi w oczy, miał w nich zobaczyć prostego i godnego zaufania człowieka i zobaczyć jego duszę. Znacznie bardziej twardo na ziemi stał nieżyjący już senator John McCain, który w oczach Putina ujrzał coś zupełnie innego. 3 litery KGB. A może obaj politycy mieli rację, a Putin po prostu się zmienił? To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Są pierwsze sygnały, że wojna na Ukrainie może za jakiś czas się zakończyć. Zarówno Rosja, jak i Ukraina wyłożyły na stół warunki zawieszenia broni. W tym odcinku podcastu wrócimy do początków konfliktu i do jednej jakże ważnej decyzji. Zapytamy, dlaczego Władimir Putin wydał rozkaz ataku na Ukrainę, a także kim dzisiaj jest rosyjski przywódca. Nieobliczalnym szaleńcem, czy też wyrachowanym i cynicznym politykiem, który konsekwentnie zmierza do celu. To pierwszy z 2 odcinków, w których próbujemy zajrzeć w głowę Władimira Putina. Jest środa, 30 marca 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. От развития событий и анализ поступающей информации показывает. Kiedy nad ranem 24 lutego Władimir Putin ogłaszał początek, jak to nazwał, wojskowej operacji specjalnej, większość polityków, dyplomatów i znawców Rosji była mocno zdziwiona. Choć Rosja od kilku miesięcy gromadziła żołnierzy i ciężki sprzęt przy granicy z Ukrainą, to jednak Zachód był przekonany, że Władimir Putin nie zdecyduje się na pełną inwazję, a co najwyżej wjedzie ze swoimi wojskami na wschód Ukrainy, czyli do Donbasu. Stało się jednak inaczej. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Zdecydowałem o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy przez ostatnich 8 lat byli przez władze w Kijowie poddawani torturom i ludobójstwu. И для этого мы будем стремиться. Chcemy dokonać demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Pociągniemy do odpowiedzialności tych, którzy przeprowadzili liczne masakry, także te na obywatelach Rosji. Równocześnie nie mamy w planach okupacji Ukrainy ani narzucania niczego nikomu. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. W reakcji Zachód pospieszył ze słowami wsparcia wobec Ukrainy. Chcę zapewnić z całą stanowczością, stoimy przy Ukrainie. Równocześnie wielu zachodnich polityków wydawało się być zdziwionymi skalą agresji, na jaką zdecydował się Władimir Putin. Nawet wśród samych Rosjan, pytanych na gorąco o to, co się stało, pojawiały się głosy krytyczne wobec prezydenta. Mam nadzieję, że Rosjanie nie są tak bardzo wystraszeni, by siedzieć w domach i nic nie robić. To dotyka bowiem nas wszystkich i trwa już od 2014 roku. W zasadzie, gdy chodzi o Putina, od 2011 roku wszystko jest jasne i ten proces postępuje. Teraz będzie jeszcze gorzej. Tak długo jak on jest przy władzy, my będziemy żyć w biedzie, a na świecie będzie wojna. My będziemy w niesiecie i mir będzie w wojnie. Do dzisiaj najczęściej zadawanym ekspertom pytaniem jest, dlaczego Władimir Putin zdecydował się na pełnoskalową inwazję. Nie bardzo wierzę w to, żeby ktoś wiedział. I obawiam się, kiedy zadajesz to pytanie, chociaż oczywiście sam też je sobie zadaję, wydaje mi się, że na to pytanie nie bardzo da się odpowiedzieć. To nasz dzisiejszy gość, doktor habilitowany Jędrzej Morawiecki, reportażysta, znawca Rosji i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wydanej właśnie książki Szuga – Krajobraz po imperium, opowiadającej o tym, jak bardzo w ostatnich latach zmieniła się Rosja. Bo właściwie to jest pytanie o to, po pierwsze, co mu siedzi w głowie, na ile to, o czym rozmawiamy, może być rzeczywiście jakimś studium psychiatrycznym, może jakimś studium demencji, tak jak wcześniej patrzyłem na Krym, myśląc raczej, że to jest jakiś kryzys wieku i że zamiast Ferrari ktoś stara sobie zrobić prezent, a później stawiać pomnik i zapisać się w historii. No więc ja, jak sobie obserwowałem Rosję przez ten czas, a obserwuję długo ją i Ukrainę, to widziałem, jak rozkwitał, jak podnosił się po Związku Radzieckim ten świat bardzo różnorodny, polifoniczny,
bardziej liberalny i otwarty niż Polska w pewnym momencie, no i na pewno wiele bogatszy, właśnie z powodu tej takiej federacyjnej, bo przez chwilę ona była naprawdę po części federacyjna. I potem widziałem, jak ten świat się zaczyna kończyć. To znaczy, ja widziałem coś, co być może, no i teraz zobaczymy właśnie, co to jest. To znaczy, czy to był czas jakiegoś otwarcia i on się definitywnie zamknął i teraz widzimy te kły i to straszne imperium. To, jak nas straszono Rosją, to w tej chwili ona ukazuje to swoje straszne oblicze. Mocarstwowe, rasistowskie, ksenofobiczne. Z drugiej strony, to też jest teza, która wydaje mi się bardzo przekonująca, że my po raz kolejny obserwujemy upadek Związku Radzieckiego. To znaczy, że to, co Putin próbował zrobić, to jest takie wskrzeszenie zombie. Bo światopoglądowo ta Rosja putinowska, pomijając ten pierwszy okres modernizacyjny, który naprawdę robił wrażenie, bo ona wtedy się wzbogaciła, powstała klasa średnia, ale z jednej strony już wtedy odbierano wolności, ale ludzie częściowo dawali się na to łapać. Ja sam jeszcze wcześniej, dawno jeżdżąc do Rosji, myślałem sobie, no nie wiem, może to jest trochę inaczej, może mają taki układ. I mówisz o początkach rządów Putina, tak? O Jelcynie i potem Putinie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli jeszcze ten początek Putina był inny, naprawdę był inny. Tezy slawistów, rosycystów też były wtedy różne i ocena Putina nie była jednoznacznie negatywna. Bo kiedy w Rosji to się zaczęło? 2012-13 rok, czyli protesty na Placu Bałotnym. Protesty przeciwko władzy Putina, tak? To znaczy... Przeciwko władzy Putina, tak, dokładnie tak. To były duże protesty rzeczywiście wtedy. 100 000 osób w Moskwie protestujących przy represjach jednak nieporównywalnych z tym, które my znaliśmy czy znamy. Więc były te protesty, no i później był Krym. Wzrost nacjonalizmu to pokazywały też sondaże, to jest też 2012-13 rok. No i mamy Krym, Donbas i potem już jest właściwie coraz gorzej. I ten Krym i Donbas, to rozumiem, że była trochę odpowiedź. Putin wykorzystał to, że miał takie nastroje nacjonalistyczne i uznał, że może to zrobić, bo mu ludzie na to pozwolą. Tak, to widać po badaniach. No niestety to jest tak, że często na te badania patrzymy sobie po nie w czasie i te rzeczy widzimy. Czyli mieliśmy taki wzrost różnego rodzaju napięć, nacjonalizmów, ksenofobii i potem mamy Krym i później przez chwilę jest ta euforia, a po tej euforii bardzo szybko następuje depresja. To się dzieje naprawdę szybko. To są 2-3 miesiące. Po takim właściwie szaleństwie, kiedy podbiegali do mnie ludzie, łapali mnie za rękę i mówili mu, słuchaj, powiedz, że jesteś za federalizacją Ukrainy, co wy Polacy robicie z Ukrainą? Ludzie, którzy wcześniej wydawało się, że są sceptyczni wobec Putina, nazywali się liberałami i tak dalej. Nagle okazało się, że większość jest w chórze, jest mniejszość intelektualistów rozbita i kompletnie zagubiona. Potem przychodzi taka depresja, no i odbieranie kolejnych swobód. Jak już przyjeżdżam na przykład w 2016 roku, to na uczelni wysoko postawiona osoba mówi, rozumie pan, że jest pan już w innym kraju. I mówi, rektor był niedawno ukarany za to, że za późno zameldował o przyjeździe obcokrajowców, więc rozumie pan, że zameldowaliśmy o panu od razu. No i potem jest tak, że znajdujesz na przykład w komputerze, jak otworzysz malware'a, 110 robaków po zostawieniu laptopa na jeden dzień w jakimś mieszkaniu booking.com. Znajoma dowiaduje się, która wypożycza książki z biblioteki, pani jej mówią, że ma za sobą cień, przychodzi ktoś i czyta książki, sprawdza, co ona robi. To są rzeczy, które były dla mnie wcześniej zupełnie absurdalne. Ja bym powiedział, że to są jakieś opowieści, są mchu i paproci. No to są rzeczy jak z książek z komunistów. Nagle sobie zdałem sprawę, że ja te rzeczy znam, ale właśnie, tak jak powiedziałeś, ze Związku Radzieckiego, który pamiętam tylko jako dziecko, no gdzieś tam, że on był. I znałem go studiując filologię rosyjską, to znałem go z książek. I nagle zobaczyłem, że znajduje się w tej rzeczywistości, co więcej, z dumą się o niej pisze w rosyjskich mediach, oczywiście już też zawłaszczonych zupełnie, opowiadając o dekoncentracji, nacjonalizacji, walce z zachodnimi monopolami, wykoszono kompletnie wszystkie media. I w tych mediach już takich zarządzanych odpowiednio pojawiają się na przykład takie nagłówki jak Związek Radziecki 2.0, Sowiecki Sojus Deluxe, jako coś pozytywnego jak najbardziej. To, co mnie zastanawiało wtedy, z jednej strony właśnie jest to, z drugiej strony jest tak, że możesz trafić za lajka, dostać grzywnę, a za udostępnienie posta, na przykład o Ukrainie, trafić do więzienia, ale patrzyłem sobie też na to, że właściwie tam już nie ma żadnej spójnej konstrukcji, która by tę rzeczywistość uspajniała. No tak samo jak mieliśmy w Związku Radzieckim przecież, długo jednak bardzo działała i przekonująca była, o wiele bardziej wyrafinowana intelektualnie jednak marksistowsko-leninowska. Natomiast ten Związek Radziecki 2.0 to była próba połączenia tożsamości prawosławnej z tożsamością nacjonalistyczną, ale oprócz tego ze Związkiem Radzieckim, który przecież represjonował religię. Myślę sobie, jak w ogóle to wszystko poskładać w całość? To trzeszczało w szwach, to nie miało sensu, ale ta bajka, czy to, co Rosjanie dostali wtedy, było opowieścią, która była ładna. Była opowiadana bardzo barwnie. W tej chwili, bo mieliśmy mówić o Putinie i o tym, co się teraz dzieje,
To, co mnie bardzo zastanowiło, to, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę, którą nazywa się w Rosji ciągle operacją wojskową, a nie wojną, oprócz tego, że wymyślili właśnie to, czyli żeby nie mówić i nazywać operacją wojskową, to właściwie dziwiło mnie to, że długo te doniesienia medialne były podobne do naszych. To znaczy mówiono, wydarzyło się to, powiedzieli to, Ukraina mówi to, a Kreml mówi to i tak dalej. Mówiono generalnie niewiele. Nie było takich inscenizacji koszmarnych, jak były wcześniej, ale bardzo skutecznych. Jak pamiętamy o ukrzyżowaniu rzekomym chłopca przez ukraińskich żołnierzy, tych wszystkich aktorów powynajmowanych, tego wielkiego show. Tym razem ta narracja jest strasznie zgrzebna, jest chaotyczna i to jest partactwo. To zresztą widać nawet po tym rzekomym spotkaniu, kiedy Putin jakoby radził się innych, czy uznać niepodległość Republiki tak zwanej Ługańskiej i Donieckiej. To zegarki na przykład, które były ustawione nie tak. I tych rzeczy jest dużo. W tej chwili oczywiście, bo ja też sobie robiłem taką prasówkę, nawet ją wrzucałem na Facebooka, takie rzeczy, no to teraz próbuję się lepić to w jakąś całość, ale ona wygląda mniej więcej tak. Po pierwsze, Nowa Jałta byłaby idealnym rozwiązaniem dla Rosji. I po drugie, ciągle powtarzano oczywiście te zwroty, operacja specjalna, operacja wojskowa. Z tą Jałtą to generalnie dyskusja jest taka, że to chyba się nie uda, ale w tej chwili opcja, o jakiej się mówiło, to że właściwie najlepiej byłoby Ukrainę podzielić na pół, czyli zrobić takie NRD i RFN. To są trochę jak opowieści też takie psychiatryczne chyba, nie obrażając osób z problemami psychicznymi. I dalej, jakie były opowieści o tym, co w związku z tym, że będą odłączeni od SWIFT? Że nie zaszkodzi większości wewnętrznych operacji bankowych, bo przecież możemy używać maila do przesyłania pieniędzy, telegrafu, ja cytuję to dosłownie, albo przewodzić gotówkę, chociaż to byłoby dużo wolniejsze, ale testujemy te alternatywne kanały, nie mówimy o nich jednak, bo to tajemnica. Oprócz tego, że Instagram i Facebook jest zły, bo może być narzędziem dla dealerów narkotyków, czyli tak trzeba wytłumaczyć, że trzeba odciąć nas od Facebooka, i że odwołano 140 lotów i co teraz mają robić biedni turyści w południowych kurortach, oraz, że nikt nie boi się izolacji, ale się pojawiają porady psychologiczne, jak zwalczać nadmierny niepokój, oddychać, jeść smaczne rzeczy, wrócić do dzieciństwa i miłości. Tak to wygląda. No bardzo, bardzo dziwnie. Ja mam wrażenie, że przy tym ataku w zasadzie nawet nie starano się niczego argumentować. Już nikt nie dbał o to, żeby stworzyć jakiś pozór na zewnątrz, że jest jakiś powód, dla którego Putin atakuje Ukrainę. Z czego wynikało, że to się tak rozsypało, że wkraczamy aż tak absurdalny świat, o jakim mówiłeś? No myślę, że to jest też kwestia degradacji intelektualnej. No jeżeli jest tak, no podam przykład uczelni, jeżeli jest tak, że dowiadujesz się, że na uczelni jest specjalny wydział, do którego masz przekierowywać maile i swoją korespondencję z obcokrajowcami, czyli ze mną na przykład, jeżeli ktoś koresponduje, to mi mówili znajomi, że powinni te maile wysyłać, bo może ja jestem szpiegiem. To oznacza, że ta Rosja, która się otworzyła w pewnym momencie, tam naprawdę powstała klasa średnia, tam naprawdę w nauce też zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Potem to wszystko się znowu domknęło. Po pierwsze, Putin zaczął się bać utraty władzy i wrócił do starych nawyków, czyli zaczął dokręcać śrubę. I ciężko jest przeniknąć i powiedzieć, w jakim on jest teraz stadium. Na pewno jest odklejony od rzeczywistości. Swoją drogą, nawet jeżeli kiedyś patrzył bardziej dalekosiężnie, to po prostu w momencie, jeżeli się izolujemy, a Rosja jako kraj się zaczęła izolować bardzo mocno. Wszędzie mówimy tylko Rosja, Rosja, Rosja. To jest najkrócej mówiąc kwestia właśnie nacjonalizmu po prostu takiego, który prowadzi do degeneracji. I w momencie, jeżeli przestajesz obserwować rzeczywistość zewnętrzną, to masz zakłócony obraz rzeczywistości. I potem w pewnym momencie okazuje się, że jesteś w kapsule, właściwie zamknięty. W dodatku, jeżeli jesteśmy w takiej kapsule zamknięci, to tracimy także poczucie czasu. Ja tu też mam wrażenie trochę, że Putin się trochę zachowuje, jakby to był kiedyś Związek Radziecki, jakby to była jakaś dziwna przyszłość science fiction. Jakbyśmy 5 lat temu spojrzeli i powiedzieli sobie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to pewnie byśmy się stuknęli w głowę, na co się dzieje. Jędrzej Morawiecki, reportażysta, znawca Rosji, doktor habilitowany i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Przypominam też, że Jędrzej jest autorem wydanej właśnie książki Szuga – Krajobraz po imperium, opowiadającej o tym, jak bardzo w ostatnich latach zmieniła się Rosja. Serdecznie Wam tę książkę polecam. A ta rozmowa to pierwsza część opowieści o Rosji Władimira Putina. W następnym odcinku będziemy mieli jeszcze jednego niezwykłego gościa, dlatego już teraz zapraszam na kolejną arcyciekawą rozmowę. A teraz wracamy do Jędrzeja Morawieckiego. To jest podcast Świat. Czy ludzie wierzą Putinowi w Rosji? Utrudnione jest nasze mówienie o Rosji w tej chwili, dlatego że, o czym też się mało mówiło,
ale Rosja się zamknęła zupełnie. Pod pozorem pandemii zamknęła zupełnie granice. Nie dało się dostać normalnej wiz, żeby tam wjechać. W związku z tym na przykład to, co ja mogę obserwować teraz i w czasie pandemii, to są tylko kontakty ze znajomymi. Ta żelazna kurtyna, o której się mówi, Rosja spuściła ją z 2 lata wcześniej. Jak się wejdzie na stronę, to widać, że można dostać wizę z rekomendacji federalnych służb bezpieczeństwa. Natomiast z moich doświadczeń i obserwacji i z tego, co widziałem już wcześniej, czyli nie w 2014 roku, ale potem, to jest trochę taka rzeczywistość, która zaczęła się kojarzyć z taką rzeczywistością celi. To, co się w Rosji stało. Mówiło mi się o tym, że ludzie przeżywają tam wcześniej kryzys wieku średniego ze względu na to, że mężczyźni krócej żyją też w Rosji, ale zdają sobie sprawę, że lepiej już nie będzie. To znaczy, że nie będzie ekonomicznie lepiej, że nie będzie wolności, że nie będzie wielu innych rzeczy, które już przeżyli, teraz już będzie gorzej, bo w ogóle w tym kraju będzie gorzej. I ja w ogóle nie bardzo sobie wyobrażam, co ta władza miałaby do zaoferowania. Nie zaoferuje im wzrostu ekonomicznego, tylko zubożenie. Nie zaoferuje im ładnej bajki narracji, bo to już było, ale teraz nie ma żadnej. I nie ma kto jej pisać. Zostali sami niestety najsłabsi uczniowie, którzy są grafomanami i nie potrafią. No więc właściwie co? Poczucie wygrane, już też teraz widać, że nie, bo już widać, że ta wojna będzie bez względu na rezultat jakimś strasznym wstydem. Tak jak mówiono o Czeczenii później, nazywając tylko ją, jak tam jeździłem, wydarzenia na Kaukazie. To na koniec w takim razie właśnie jeszcze o Putinie. Po co mu to? Po co on to zrobił? Tylko dlatego, że ma paranoję i dlatego, że ta Ukraina mu siedzi w głowie? Czy wpadł na szaleńczy pomysł, żeby coś jeszcze osiągnąć? Myślę, że Putin uwierzył w to, że da się łamać kolejne granice i że trzeba być twardym i tylko słabi ich nie łamią. Zastanawiam się, czy to nie jest podobna sytuacja jak w przypadku przestępców po prostu, czy morderców na przykład, którzy pokonują kolejne granice i widzą, że dalej są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Myślę, że on uwierzył, że Stany są słabe, teraz lewackie i bierne, że właśnie Europa jest miękka i zniewieściała i że nadszedł nowy porządek świata, bo o tym akurat mówiono od dawna w Rosji. To znaczy była ta koncepcja eurazjatycka, no to się Dugina cytowano, ale ona generalnie się przewijała w mediach i rzeczywiście stała się w pewnym momencie koncepcją dominującą. Chyba trochę coś takiego się stało, że on sam dał się zaczarować koncepcji, która nie wiem na ile w ogóle na początku w nią wierzył. Ale nawet jeżeli nie wierzył, to w pewnym momencie stajesz się tym, co opowiadasz. Jak opowiadasz taką złą bajkę, to stajesz się częścią tej bajki, a potem zaczynasz wierzyć, że ona jest prawdą. Że nadszedł nowy porządek świata, że tak się to po prostu robi. Wszystkie te umowy i konwenanse, że po prostu wystarczy wywrócić stół. Że prawo pięści jest tym, co ostatecznie decyduje. A w związku z tym, że robił to do wewnątrz w Rosji, no to trudno się dziwić, że w pewnym momencie stracił rachunek i zaczął robić to na zewnątrz. Bo w Rosji przecież przez cały czas to robił. On od pewnego momentu zaczął zarządzać tylko strachem. I chyba doszedł do wniosku, że na zewnątrz też da się tak robić. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność wojsk, to chyba dał się temu zaczarować. Wydaje się, że też uśpiło go i zmyliło to, jak łatwo poszedł mu Krym. Wydawało mi się, że to, co zrobił za pomocą tych elitarnych jednostek z tym wielkim takim medialnym show, to jest coś, co da się powtórzyć w Ukrainie. Poza tym Rosja generalnie, jeśli chodzi o Ukrainę, a chyba w ogóle nie doceniała też ruchów oddolnych i tego, że ludzie potrzebują coś więcej niż tej ciepłej wody. Tutaj wydaje mi się, że akurat Rosja zawsze się myliła. Zresztą jak ja przyjeżdżałem wcześniej, opowiadano mi o tym, że Solidarność była sterowana przez CIA i właściwie cały świat był sterowany przez CIA albo przez KGB i wszystko to jest jedna wielka gra służb. Ja myślę, że oni po prostu w to uwierzyli i się sparzyli. Doktor habilitowany Jędrzej Morawiecki, reportażysta, znawca Rosji i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadał o tym, co siedzi w głowie Władimira Putina. Przypominam, że nasz gość jest też autorem wydanej właśnie książki Szuga – Krajobraz po imperium, opowiadającej o tym, jak bardzo w ostatnich latach zmieniła się Rosja. Książkę bardzo serdecznie polecam, podobnie jak polecam kolejny odcinek podcastu Świat, w którym także zajrzymy do wnętrza rosyjskiego prezydenta, choć z nieco innej perspektywy. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko, ponieważ wracamy do naszego stałego trybu, to przypominam, że nowe odcinki czekają na Was w każdą środę od rana na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Podcast Świat jest także na Facebooku, Instagramie i przede wszystkim na YouTube, gdzie zachęcam Was do subskrybowania kanału. To właśnie na www.youtube.com/podcastświat pisane razem
znajdziecie nie tylko środowe podcasty, ale także weekendowe propozycje filmowe. Wracamy już niebawem, a za dzisiaj dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.